Hej, witam serdecznie. Znajdujemy się w The Gap. Jest to północna część miasta Sydney i najpopularniejsze miejsce samobójców. Easy Vlog, zapraszam. A teraz trochę statystyk. Mówi się, że 1/4 młodych Australijczyków w wieku 16-24 lat nie jest zadowolona ze swojego życia. Ta sama liczba, z tym, że starsi mieszkańcy miasta Sydney nie jest zadowolona z mieszkania tutaj. Samobójstwa to najczęstsza przyczyna wśród młodych Australijczyków, częstsza niż na przykład wypadki samochodowe. Według najnowszych danych WHO do 2020 roku samobójstw w Australii popełniło 3150 osób, co daje 2,31% wszystkich zgonów w Australii. Wskaźnik śmiertelności to 11,25 osób na 100 tysięcy mieszkańców, co daje 57 miejsce Australii na całym świecie. Top 3 umierających w Australii to oczywiście ze starości Alzheimer oraz choroby serca. Samobójstwa są na 9. miejscu. Jak widzicie, statystyki są przerażające. W miejscu The Gap, do którego się udajemy, jest klif, z którego skoczyło i oczywiście zginęło setki Australijczyków. Choć udało się uratować jakieś 180 osób dzięki jednej osobie, o której to właśnie będzie mowa w tym odcinku. Bohater, o którym mowa, to Donald Ritchie, urodzony 9 czerwca 1926 roku w Australii. Mówi się tutaj o nim, że oficjalnie uratował 169 osób, choć jego rodzina twierdzi, że około 500 osób. I to wszystko w przeciągu 45 lat. Jak tego dokonał? Zaraz Wam o tym opowiem. Donald mieszka naprzeciwko The Gap, dosłownie po drugiej stronie ulicy. Samobójcy podchodzili do tegoż klifu i z premedytacją skakali w dół. Donald Ritchie, widząc te osoby, bo często ich wypatrywał, podchodził do nich i angażował ich w normalną rozmowę. Często zaczynał od słów "How can I help you?", co oznacza "jak Ci mogę pomóc?". Potem Ritchie zaprasza ich do domu na filiżankę herbaty, kawy, a czasami częstował nawet jakimś tostem. Niektórzy ludzie, którym pomógł, wracali do niego po latach podziękować oraz dać mu jakiś prezent za jego wysiłek w dokonaniu jakże trudnej zmiany. Ritchie stał się bardzo znany nie tylko tutaj w Sydney, ale w całej Australii. Przyjeżdżali do niego dziennikarze, pytali się: Ritchie, dlaczego Ty to robisz? A on zawsze odpowiadał: nie mogę na to patrzeć. Nie mogę na to patrzeć obojętnie. W 2006 roku został odznaczony medalem Orderu Australii za uratowanie tych ludzi. A w 2010 roku został okrzyknięty obywatelem roku tutejszej społeczności. W 2011 roku otrzymał nagrodę Local Hero w Australii. Jak widać, są tutaj kamery CCTV. Miejsce jest monitorowane 24 godziny na dobę. Tu znajduje się ten klif, a naprzeciwko mieszkanie Ritchiego. Skała ta jest od lat ulubionym miejscem samobójców tutaj w Sydney. Jak widać, nie jest to trudne. Wystarczy przeskoczyć przez ten oto płotek i mamy idealne warunki do popełnienia samobójstwa, skacząc w dół. A Ritchie, jak widać, mieszka naprzeciwko. A w praktyce wyglądało to tak. Jakiś zdecydowany samobójca podchodził do klifu, metr od klifu, chce się rzucać. Donald Ritchie podchodził i mówił: "How can I help you, mate?"
zaczynał normalną rozmowę i przeważnie przekonywał ich, żeby tego nie robili. Zapraszał do siebie do domu, częstował herbatą, kawą i za to ludzie byli mu wdzięczni. Nie prowadził szkolonych negocjacji, jak większość przeszkolonych do tego policjantów. Robił to w bardzo zwykły sposób, co okazało się niesamowicie skuteczne. Mówi się, że średnio raz w tygodniu ktoś stąd skacze i popełnia samobójstwo. Tak to wygląda w statystykach. Oczywiście skok z tego klifu to pewna śmierć. Wysokość nie wiem, zaraz to sprawdzę, kurwa, i się dowiem. Dla mnie wysokość tego klifu wygląda na jakieś 15 poziomów bloku. To tak jak skok z wieżowca. Proszę bardzo, tu informacja. Jak masz jakiś problem, zadzwoń na infolinię, my ci pomożemy. Tylko nie skacz z tego klifu. Na początku były takie sytuacje, że Donald próbował ratować tych ludzi, łapiąc ich w ostatniej chwili za rękę, ale niestety któregoś razu pewna kobieta chwyciła go za rękę i chciała pociągnąć za sobą. W ostatniej chwili Donald się wyrwał, a kobieta niestety zginęła. Od tamtego czasu rozmawiał tylko i podchodził w taki sposób, bez fizycznego pomagania. Donald Ritchie miał też taką sytuację, że widząc człowieka stojącego tuż nad krawędzią tego klifu, przekonywał, a wręcz przekonał go, żeby się wycofał, ale człowiek ten stał tak blisko, że chcąc dać krok do tyłu i wycofać się z tego czynu, niestety popadł w przepaść, a kapelusz, w którym był, spadł prosto w ręce Ritchiego. Pewnego dnia Ritchie zauważył kobietę, która siedziała tuż nad przepaścią. Chciała skoczyć w dół, podszedł do niej, przekonał, zaprosił do siebie na herbatę. Kobieta powiedziała, że chciała to zrobić dlatego, że była ciężko chora. Ślad po niej zaginął. Powróciła do niego po latach z butelką dobrego szampana i powiedziała, że po prostu przyjmowała złe leki, wyszła z tego całkowicie zdrowa i przyjechała do niego podziękować mu za to. Dostawał też wiele pocztówek od osób, którzy zostali przez niego uratowani, a często ludzie pisali, że anioł jest wśród nas. Pod koniec swoich lat Donald Ritchie zmagał się z ciężką chorobą, z rakiem i 13 maja 2012 roku odszedł od nas. Szkoda Ritchie. Zmarł w wieku 85 lat. Opowiadam wam tą całą historię i się zastanawiam, dlaczego w Australii, tak cudownym miejscu, tak wchwalonym przez wszystkich, jest tyle samobójstw i dlaczego akurat w tym miejscu? Myślę, że odpowiedź jest tam na górze. Chciałbym was tylko uspokoić, że Easy Vlog idzie bardzo dobrze, skakać nie będę. I to już wszystko o Donaldzie Taylorze Ritchie. Żegnaj, bohaterze.